Dlaczego do dziś nie ma leku na raka? Historia dr Budwig. Czy znacie historię dr Budwig, która zaczęła się około 70 lat temu? Dr Joanna Budwig była niemieckim biochemikiem i autorem wielu publikacji. Była farmaceutą. Miała także tytuł doktora fizyki i chemii. Przez wiele lat obserwowała działanie różnych leków na raka. Sama zmarła w 2003 roku w wieku 95 lat, ale w swoim życiu wyleczyła aż 90% pacjentów chorych na raka. Leczyła wszystkie rodzaje raka za pomocą nietoksycznych składników, które nie powodują właściwie żadnych skutków ubocznych. Opracowała protokół nazwany od jej nazwiska. Budwig, tak zwaną dietę antyrakową. Jej mleczno-wegetariańska dieta jest nieszkodliwa. Składa się między innymi ze świeżo mielonego siemienia lnianego lub oleju lnianego zmieszanego z twarogiem. W życiu miała tylko jeden cel – dać pacjentom prawdziwe lekarstwo na raka, ale nie lekarstwo działające czasowo lub wcale i przeciwstawić się tym samym hegemonii koncernów farmaceutycznych. Dlatego też jej działania od początku były ośmieszane już w latach 50. XX wieku, co między innymi jest powodem, dlaczego większość z nas nie zna dziś protokołu dr Budwig. Mam skuteczną odpowiedź na raka, ale amerykańscy lekarze nie chcą mnie słuchać. Przyjeżdżają tu i obserwują moje metody i są pod wrażeniem. Następnie składają mi specjalną ofertę, aby mogli tę wiedzę zabrać do domu, opatentować i zarabiać dużo pieniędzy. A ja nie chcę się na to zgodzić. Jestem więc sekowana w każdym kraju. Leczenie raka to po prostu wielki biznes. W Stanach wartość rynku szacowana jest na $200 miliardów rocznie. Skuteczność tych terapii jest często dyskusyjna, nieraz obniżając komfort i długość życia. Pisanie lub mówienie o alternatywnych metodach leczenia raka jest często wyśmiewane lub określane mianem żerowania na ludzkich nadziejach. Nie można się z tym zgodzić. O powodach braku badań nad formami alternatywnymi ogólnie wiadomo. Nikt nie ma interesu, by prowadzić badania nad czymś, czego nie da się opatentować i nie przyniesie wielkich zysków. Tak więc alternatywne metody istnieją. Mogą pomóc wyzdrowieć wielu ludziom zdecydowanie niższym kosztem. Wystarczy dać wolność wyboru. Ale utrzymuje się taki, a nie inny status quo, bo rak jest najbardziej opłacalną chorobą w historii medycyny i będą dokładane wszelkie starania, aby go utrzymać. Chemioterapia ma wiele skutków ubocznych. Tymczasem według dr Budwig najważniejszą bronią w walce z rakiem jest tlen. Opracowany przez nią protokół jest procesem, który stymuluje lepsze i szybsze zaopatrzenie komórek w tlen, przesuwając jednocześnie pH organizmu w kierunku bardziej zasadowego. Gdy pH organizmu jest bardziej zasadowe, tym krew jest lepiej utleniona, a to jest trujące dla zmutowanych komórek nowotworowych. Protokół dr Budwig opiera się na zastosowaniu roztworu sporządzonego z oleju lnianego oraz twarogu. Zauważyła, że tak zwane zdrowe diety beztłuszczowe faktycznie powodują więcej szkód niż dają korzyści. Wyeliminowała więc szkodliwe tłuszcze i pokarmy, które powodują komórkowy głód tlenu i zastąpiła je leczniczą żywnością oraz niezbędnymi kwasami tłuszczowymi. Doceniała również znaczenie światła słonecznego, które jest naturalnym źródłem przeciwnowotworowej witaminy D3. Protokół dr Budwig składa się z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest tak zwana pasta, którą wykonuje się miksując przez 6 do 8 minut olej lniany i chudy biały twarożek w proporcjach 5 do 6 łyżek oleju na 12 dekagramów sera. 2 łyżki stołowe stosuje się w profilaktyce, 2 do 4 w lekkich schorzeniach, 6 łyżek stołowych w ciężkich przypadkach. Po przyrządzeniu pastę trzeba przechowywać w lodówce. Można ją doprawiać do smaku ziołami, solą, czosnkiem, papryką, pieprzem. Dr Budwig zaleca jeść pastę rano razem z np. z łyżką zmielonego siemienia lnianego i utartym jabłkiem. Dla osób chorych wskazane jest zjadanie także zmielonego siemienia lnianego. Dr Budwig stwierdziła, że ciało będzie syntetyzować omega-3 z oleju lnianego w ilości, której dokładnie potrzebuje. Niedobór tych wysoce nienasyconych kwasów tłuszczowych osłabia wiele funkcji życiowych. Przede wszystkim zmniejsza się dopływ tlenu. Nie możemy żyć bez powietrza i żywności.
Nie możemy też przetrwać bez tych kwasów tłuszczowych. Jakie inne zalecenia dotyczące diety ma dr Budwig? Unikać cukru, słodzików do słodzenia, unikać czystych tłuszczy zwierzęcych, takich jak smalec, słonina i tym podobnych. Nie używać żadnych przetworzonych sosów do sałatek lub polew. Nigdy nie spożywać majonezu ze sklepu. Unikać mięsa, jeśli nie jest one ekologiczne. Unikać margaryn. Pić świeżo wyciskane soki warzywne z marchwi, selera i buraka ćwikłowego. Pić ciepłą herbatę 3 razy dziennie. Miętową, z dzikiej róży lub z winogron. Można używać naturalnego słodziku w postaci miodu. Unikać sztucznych środków słodzących. Eliminować wszystkie chemiczne dodatki do żywności. Unikać wszelkiej przetworzonej żywności. Ograniczyć stosowanie leków. Jeść tylko świeżo przygotowane potrawy. Wszystkim tym, którzy chcą zgłębić temat, poznać przykładowe przepisy, polecamy te pozycje. Dieta olejowo-białkowa według dr Budwig. W książce znajdziesz wiele praktycznych przepisów i porad służących przyrządzaniu we własnym zakresie potraw zgodnych z wytycznymi tej diety. W tym między innymi, jaki olej lniany jest odpowiedni do diety olejowo-białkowej. Czy w diecie olejowo-białkowej można zastąpić twaróg innym składnikiem? Dlaczego warto spożywać olej kokosowy? Jakie są zalecenia dr Budwig dotyczące soku z kiszonej kapusty? Jaki powinien być plan dnia i posiłków w trakcie terapii? Książka do nabycia w naszym sklepie z artykułami z polecenia. Link w opisie poniżej. Pamiętaj, że to ty jesteś odpowiedzialny za swoje zdrowie i zawsze powinieneś poszerzać swoje horyzonty w celu znalezienia odpowiedniej terapii. Oczywiście jak zawsze skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dzięki za oglądanie. Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać więcej podobnych filmów.